Od dawna zapowiadałem tutorial stworzenia modyfikacji, także here I am. W tutorialu z instalacji modów wspomniałem, że tworzenie ich jest bardzo ciężkie i czasochłonne, więc jeśli chcecie tworzyć modyfikacje, to uzbrojcie się w cierpliwość, bo bywa tak, że coś nie działa tak jak w ogóle powinno. Zacznijmy więc od potrzebnych narzędzi, a potrzebujemy m.in. Allegro Grabber. Będzie on kluczowy, bo dzięki niemu możemy otworzyć w ogóle pliki data.dat lub sfx15.dat. Oprócz tego potrzebujemy tylko i wyłącznie jakiegoś edytora grafiki rastrowej, np. Photoshop czy GIMP, ewentualnie Photopea, to jest ten internetowy klon Photoshopa. Ja będę korzystał z Paint.net, bo jest wygodny do pikseli. Powiem o jeszcze jednej rzeczy, bez której ruszyć praktycznie nie możemy, a dokładniej o haśle do pliku data.dat lub innych dat, bo Johan programując grę wycwalił się i nie możemy edytować plików z grafiką lub dźwiękiem bez podania odpowiedniego hasła. Dla wersji 1.2 jest ono takie, dla 1.3 takie, a dla 1.4, 1.5 i 1.5.1 takie. I mała ciekawostka, bo w 2020 przez bardzo długi czas szukałem hasła dla wersji 1.4 wzwyż, lecz nigdzie nie mogłem go znaleźć. Na szczęście w październiku 2020 udało mi się odnaleźć to hasło i w kwietniu 2020 wchodząc na serwer Discord z hasłem cały na biało uratowałem do community. Gdyby nie to, to nie powstałoby wiele modów ostatnich 2 lat, na przykład Derelict Tower wykonany właśnie przez Leftiego i spółkę, który jest poniekąd revampem oryginalnego Derelict Tower, chyba z 2005. Bądź też Skyscraper, czyli port z jakiejś tam kurwa absolutnie zakopanej w odmętach internetu wersji gry. Ale osobiście ten mod mi się bardzo podoba. Muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Grabber to bardzo stare i nieintuicyjne narzędzie i z bólem serduszka muszę powiedzieć, że trzeba być dość kumatą osobą, żeby z tej sraki korzystać. Na szczęście mimo wszystko postaram się pokazać wszystko dokładnie. Dzisiaj gościnnie zaprosiłem właśnie Leftiego i pokaże on wam jak robić mody na 1.3, bo ja sił do tego nie mam. A tak jeszcze napomknę, że jestem chory, zmęczony i mogę się seplenić. I jest przester na nagraniu, bo jestem kretynem. Bardzo przepraszam. Zapraszam więc na mój pulpit. Okej, jesteśmy na maszynie wirtualnej, bo z jakiegoś powodu Grabber mi nie działa na komputerze, ale to nieważne. Tak jak widzicie, mam tutaj 2 foldery, IC Tower 1.5.1 oraz Grabber. Zacznijmy może od IC Towera. Sprawdźmy, czy ono działa. Na pewno działa, bo ja go uruchamiałem, ale tak zobaczyć, ok, działa wszystko, tak jak widzicie możemy sobie grać. To jest mod domyślny, ten, który jest oryginalnie po zainstalowaniu gry. Oczywiście gra Muli, ale no to też mam rozwiązanie, w którymś shorcie pokazałem, ale to nieważne absolutnie. Przejdźmy więc do rozporządzenia. Potrzebujemy zrobić nowy folder. Albo wiecie co? Nawet 2 foldery. Ponieważ w folderze folder data odpowiada za przechowywanie wszystkich plików, przepraszam, z rzeczami. Typu grafika, muzyka. Data odpowiada za grafikę, loading dat za ekran startowy i sfx15 za dźwięk. Dzisiaj będziemy edytować plik data.dat, czyli z grafiką. Możemy też edytować sfx, czyli dźwięki. Tam są chyba w formacie OGG, jeśli ktoś by chciał. I możemy też edytować, co ciekawe, sprzedam wam ciekawostkę, loading dat, czyli ekran ładowania. Ok, więc najpierw możemy sobie skopiować plik data.dat. Kopiujemy. Tworzymy sobie w katalogu IC Towera nowy folder, nazwa, nie wiem, mod domyślny, możemy, tak żeby mieć zachowany ten mod domyślny. Ok, on pięknie tutaj jest. I kolejnie, możemy jeszcze raz skopiować, nie musimy w zasadzie, i tworzymy kolejny folder o nazwie na przykład mój zajebisty kolorowy mod. Ok, i tutaj sobie ponownie wklejamy ten data.dat oryginalny. I teraz możemy przejść właśnie do modowania, słuchajcie, do Grabbera, tak jak tutaj widzicie, folder. I w Grabberze powinniśmy mieć 2 foldery, ja mam 3, bo odpalałem go wcześniej, ale to nieważne. Mamy 2 foldery, txt i Grabber.exe. txt nie obchodzi nas, wchodzimy w exe. I jak widzimy, otwiera nam się program sprzed komuny, za komuny. No wygląda on jak BIOS, co najmniej. I powiem wam na starcie, że interfejs Grabbera jest absolutnie syfiasty i współczuję każdemu, kto będzie w tym coś robił. To powinno być wykorzystywane jako tortura dla informacji. Nieistotne. Jeśli ktoś jest kumatszą osobą, na pewno wejdzie sobie tutaj, poszuka elegancko
sobie własnego folderu, IC Tower, data, oj przepraszam, nie data, tutaj, to napotka na problem, ponieważ potrzebujemy hasła, o którym już wspominałem wcześniej, potrzebujemy hasła. Także, aby wpisać hasło, korzystamy z wersji 1.5.1, wpisujemy w polu hasło. Oczywiście wystarczy najechać myszką tylko na pole, w którym chcemy coś wprowadzać oczywiście. To wpisujemy hasło cheese, bo jesteśmy na 1.5.1 i teraz jeśli mamy cheese, nie musimy klikać enter ani nic z takich rzeczy, klikamy load i data dat. Stworzyliśmy dwa foldery, tak jak widzieliście. Mój mod domyślny, tego nie edytujemy. Absolutnie tego nie edytujemy. Edytujemy tylko i wyłącznie mój zajebisty kolorowy mod. Lub inna nazwa. Nie zapisujemy. I teraz wszystko stoi otworem. Świat stoi otworem i jestem dla nas. Każda grafika z gry, jaka tylko jest w tej grze. Chyba nie wszystkie, bo niektóre są hardcoded, ale nie są... Nie, chyba wszystkie. Okej, i teraz jak widzicie mamy tutaj 16 bit. To jest bardzo ważne, ponieważ 16 bit oznacza, że grafiki z IC Towera 1.5 mają 65 536 kolorów, chyba coś takiego. W każdym bądź razie to zapamiętajcie. A oprócz tego to w zasadzie tyle. Mamy tutaj też paletę, którą możemy włączyć, ale nie musimy. Enterem oczywiście. Bo w zasadzie to nie ma znaczenia dla wersji 1.5, to możemy w sumie zignorować. Wybieramy sobie grafikę, którą chcemy zedytować, na przykład tą będzie najłatwiej i klikamy prawym na nią i eksport. Tutaj nam wyskoczy ścieżka, gdzie chcemy ją wyeksportować. Wy musicie szukać najprawdopodobniej, chociaż nie jestem pewien. Tutaj mamy dyski w komputerze, ja mam tylko C, nie wiem dlaczego tu się da wyświetla, nieważne. No i jeśli chcemy na pulpit, to klikamy dwa razy C, users, nasza nazwa użytkownika, desktop i tutaj. I klikamy OK. Jak widzimy, nasza grafika została wyeksportowana ładnie i możemy przejść do jej edycji. Prawym otwórz za pomocą Paint.net Illustrator, nie, bo on nie od takich rzeczy. Ok, jesteśmy w edytorze i możemy tu absolutnie zrobić co tylko chcemy. Ok, jak widzicie, ja tu naniosłem delikatną edycję. Jak macie wykonaną grafikę, to co robimy teraz? Zapisujemy. Zgadliście. Robimy to w ten sposób, że zapisujemy po prostu, ale jeśli korzystacie z Paint.net, to zobaczycie dokładnie taki sam ekran. Jeśli nie, to prawdopodobnie będziecie mogli ujrzeć coś takiego jak głębia bitów, głębokość w bitach, bit depth, nie wiem, color depth, coś takiego. Ja tutaj mam głębokość koloru i teraz to jest bardzo ważne, ponieważ w Paint.necie nie mamy 16. Jeśli nie mamy 16, to zaznaczamy 24, ponieważ z tego co mi się wydaje, to IC Tower 1.4 i wyższe obsługują 24 bity. A nawet jeśli nie, to i tak to działa, więc po prostu zaznaczamy 24 bity. Nie zaznaczamy 8, bo wtedy nam to na jakości się to po prostu straci, więc to nie. Zaznaczamy tylko 24. I w zasadzie tyle. W każdym programie raczej powinno być coś takiego. Jeśli nie ma, no to będziecie musieli skorzystać z innego programu po prostu. No i okej, jeśli mamy naszą grafikę wykonaną już, prezentuje się ona tak. Ok, i teraz przechodzimy sobie do grabera ponownie i teraz jeśli mamy wykonaną grafikę, klikamy na nią w graberze, na tą samą oczywiście, prawym, grab. Przechodzimy do lokalizacji, gdzie ona jest, u mnie na pulpicie, Digital BMP, i jest ona pięknie w graberze. Jeśli mamy ją w graberze, zapisujemy plik, data. Oczywiście upewniamy się, że jest to mój zajebisty kolorowy mod. Jest. Ok. Wszystko się eksportuje. I tutaj może wam wyskoczyć problem. Error. Zawsze wyskakuje, więc się nie przejmujcie tym. Możemy włączyć grabera. To wywalamy. Wchodzimy do IC Towera, do katalogu. I teraz jak uruchomimy IC Towera, to się najprawdopodobniej zorientujemy, że tej grafiki nie ma. Dlaczego? No bo jej nie zamieniliśmy w pliku. Mój zajebisty kolorowy mod, to jest to co edytowaliśmy, kopiujemy i zamieniamy z tym w folderze data, czyli z tym z czego IC Tower bierze grafiki. Teraz uruchamiamy elegancko i nasza grafika jest zamieniona. Jak widzicie, działa elegancko, podmieniona jest.
Także to tyle w sumie z edycji na 1.5. Tyle i aż tyle. Oprócz tego zapraszam was teraz na pogadankę z Leftim, gdzie pokażę wam jak modować 1.3. Siemanko, tutaj Lefty, czyli znany filantrop, playboy, player w kategorii Tiny Insane, model i przyszły top player w kategorii flop. Ogółem tutaj mnie Tołdzio zaprosił, żebym wam pokazał, na czym polega modowanie Icy Towera 1.3. No i wam pokażę, więc zasadnicza różnica polega na tym, że jesteśmy ograniczeni do 256 kolorów. Ja już tutaj mam grabera w folderze data. Dobry practice, IMO, to jest wchodzicie sobie w zgodność i klikacie sobie po prostu do głęboko, nie? Tutaj masz Windows XP z dodatkiem Service Pack, tam chuj wie jak to jest Service Pack, ale to działa, no nie? To działa dobrze, bo jak tego nie włączysz, no nie? To proszę ja ciebie, klikasz sobie X, a to jakby ten graber ci zostaje na pasku, nie? Więc no i proszę ja was, proszę ja ciebie. Pierwsza różnica jest taka, że hasłem jest Ghost Floor, Ctrl L. Bierzesz sobie dat. No i jak widzisz, wszystko wygląda jakoś dziwnie, nie? Więc musisz sobie wziąć paletę i ją zaaplikować. No i właśnie, tutaj masz paletę, tu masz te kolory wszystkie, do których jesteś ograniczony, proszę ja ciebie. No i sprawa wygląda następująco. Bierzesz sobie, proszę ciebie, no nie wiem, sprayta, którego chcesz zedytować. Proszę ja ciebie, na przykład jest to clock. Eksportuję sobie tego oto clocka. A to wyłączę, bo to się zbaguje, znając życie. No i potrzebujecie Photoshopa. Znaczy możecie to robić w innym programie, oczywiście jak chcecie, ale w Photoshopie to będzie szło tak, myślę, najbardziej gładko, najbardziej smooth. To akurat prawda, więc jednak polecałbym się w tego Photoshopa zaopatrzyć. Jak wejdziesz sobie w obraz, tryb, tablica kolorów. Tutaj proszę ja ciebie właśnie widzisz tą tablicę kolorów, to są jedyne kolory, których możesz używać. Okej, nagrywam to na szybko w razie gdyby ktoś nie miał Photoshopa, bo wiem, że takie osoby też mogą być. Pokażę to jak to zrobić w Gimpie. Ja już sobie tutaj załadowałem obrazek, jak widać jest to dokładnie ten sam sprite co Lefty pokazał. Jak widzicie tutaj na title barze jest tryb indeksowany 8-bitowa, czyli OK. I aby włączyć tą paletę kolorów, klikamy okna, dykowalne okna dialogowe i tutaj mamy paletę kolorów. I otwiera nam się paleta, z której mamy korzystać. Aby zmienić kolor po prostu 2 razy klikamy, tutaj sobie ustawiamy elegancko i działa. Możesz sobie wziąć któryś z tych, jeśli chcesz. Te na samym dole są jakby tą tęczą do Icy Towera 1.3, czyli jak to zmienisz, to wiesz, potem proszę ja ciebie, tam ta animacja tęczy będzie miała inne kolory, ale tutaj masz właśnie, proszę ja ciebie, 5 rzędów takich ładnych, pięknych, wolnych kolorów. No i bierzemy sobie na przykład, proszę ja ciebie, patrz, taki, no nie wiem, taki kurwa fioletowo-niebieski, chuj. Proszę ja ciebie, taki niebieski. Proszę ja ciebie, taki niebieski, tylko trochę ciemniejszy. Proszę ja ciebie, taki niebieski, tylko trochę jaśniejszy. Taki niebieski, tylko dużo jaśniejszy. I taki niebieski, tylko dużo ciemniejszy. No i proszę ja ciebie, zaczynamy sobie od tego zwykłego niebieskiego. Bierzesz sobie właśnie na przykład tego bucketa. No i dalej, tablica kolorów. Bierzesz sobie drugi kolor. Kurczę, Felek, za jeden kolor za mało. No i tutaj jeszcze to tak wygląda, ale nie chcę mi z tego robić, więc o. No i zapisujesz sobie to z tego swojego oto sprite'a. Ja z tego nazwę clock. Cyk. Właśnie musi być to 8-bitowe. Wracamy do grabera. Proszę ja ciebie. Loadujesz sobie, proszę ja ciebie, dat. No i dajesz tam paletę. Właśnie dajesz nową paletę. Jak usuniesz wszystko i klikniesz Enter, to będziesz w folderze, w którym masz grabera. Myślę, że to przydatne może być. No i tu jest ta nowa paleta z tym nowym clockiem. No i możesz sobie to zapisać. I jeszcze gdzie musisz tą paletę dać, to jest do postaci, czyli no skopiuję sobie tego clocka, albo nie będę tego robić w innym folderze, bo tutaj jest graber, Ctrl L, Characters, Harold the Homeboy, Harold that, no. No i proszę ja ciebie,
dajesz sobie grab, dajesz tą nową paletę swoją, file save, cyk pyk, no i odpalam Moisty Towera i to powinno działać, mam nadzieję. Nieco przyciszyłem grę, no i jak widzicie to działa. I to wszystko w sumie, nie? Jakby cały proces jest taki sam, w sensie twórczy, że robisz sobie co chcesz, tylko no musisz z tą paletą kombinować, nie? Musisz te kolory dodawać i tak dalej. I potem je do postaci dodawać. Zostawcie suba. Teraz, right now, subscribe, you motherfuckers. Give kurwa subscriber to the Srojo. I ja już nie przeszkadzam i tam niech Tadek sobie dalej film prowadzi. Siemanko. A tak jeszcze przy okazji, bo wiecie, miałem się nie reklamować. Małpa LeftyGD na YouTubie oraz Małpa LeftyGD na Twitterku. Możecie followka zostawić subika. Dzięki. Mulem za bonusem, PDW. Okej, więc to tyle z tutoriala. Mam nadzieję, że wszystko wyszło zrozumiałe. Jeśli nie, to piszcie, gdyby coś nie działało. Dziękuję Loftiemu za pomoc, bo zrobił w chuj dobrej roboty. Wejdźcie do niego na Twittera czy YouTube'a i zapraszam was też na serwer Discord IC Tower. Będziecie tam mogli zapytać też o mody, gdyby coś też nie działało. Link macie w opisie. Dziękuję. Do widzenia. Dzisiaj gościń... O kurwa, ale glut, ty.